Witam serdecznie. W ostatnich tygodniach roku prawdopodobnie natkniesz się na wiele porad dotyczących tego, jak uniknąć świątecznego przyrostu masy ciała. Bowiem istnieją wskazówki dotyczące kontrolowania porcji, zamiany niektórych dodatków na opcje o niższej kaloryczności, zdrowszych, tak zwanych czystszych wersji tradycyjnych smacznych dań. Taki poradnik znajdziesz też na moim blogu. Link umieściłem w opisie tego wideo. I choć możesz myśleć, że te wszystkie dodatkowe kilogramy to wina tych 2 świątecznych dni, to muszę Cię rozczarować, bo jak dowiesz się z tego wideo, tycie to złożony proces i zaczyna się długo przed ulokowaniem się przy wigilijnym stole. Nie wierzysz? A zatem oglądnij to wideo do końca i dowiedz się, skąd biorą się poświąteczne kilogramy. Gotowa? No to zaczynamy. Kilka lat temu opublikowano ciekawe badanie na temat przybierania wagi w święta. No i na przestrzeni 12 miesięcy przebadano prawie 3000 osób z USA, Niemiec i Japonii. Projekt tego badania polegał na tym, że jednym zadaniem uczestników było codzienne ważenie się na bezprzewodowej wadze wyposażonej w Wi-Fi, która przesyłała dane na serwer. Naukowcy uzyskiwali w ten sposób informacje o tym, jak zmieniała się masa ciała uczestników na przestrzeni całego roku. I dzięki zastosowaniu wagi wyposażonej w Wi-Fi, którą uczestnicy mieli w swoich domach, pozwoliło uczonym automatycznie zbierać wyniki, pomijając wszelakie problemy związane z dostarczaniem danych od uczestników badania. No i jeśli zastanowisz się, kiedy Ty tyjesz w ciągu roku, to intuicja podpowie Ci, że największy skok w masie ciała doświadczasz tuż po świątecznych dniach. Jednakże zebrane podczas tego badania wyniki wskazują na coś zgoła innego, bo okazało się bowiem, że uczestnicy przybierali na wadze już na 2-3 tygodnie przed świętami i tyli jeszcze około tygodnia po ich zakończeniu. Dotyczyło to każdych ze świąt. Święta Dziękczynienia, świąt Bożego Narodzenia z Nowym Rokiem, świąt Wielkiej Nocy oraz Złotego Tygodnia w Japonii. Za każdym razem przyrost wagi wynosił około 0,5% masy ciała w stosunku do okresu przedświątecznego. Całkiem niezły wynik, prawda? No i oczywiście teraz możesz twierdzić, że Ty akurat zyskałaś kilka kilogramów tłuszczu po obfitych świętach. Jednak powiem Ci od razu, że to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? No już tłumaczę, bo jak wiesz, na przykład z tego wideo przyjmuje się, że kilogram czystego tłuszczu to 9000 kilokalorii. Jednakże tkanka tłuszczowa nie składa się wyłącznie z tłuszczu, a około z 13% składa się z nietłuszczowych składników i to głównie białek i wody. Dlatego zakłada się, że gęstość energetyczna tkanki tłuszczowej to 7700 kilokalorii na kilogram masy ciała. Oznacza to, żeby przytyć 2 kg tłuszczu, trzeba zjeść 15 000 kilokalorii ponad swoje zapotrzebowanie, czyli w przypadku osoby ważącej 65 kg będzie to około 20 000 kilokalorii przez 2 dni świąt. Całkiem spora ilość, prawda? No i żeby Ci to zobrazować dokładniej, to będzie jakieś, nie wiem, 10 kg pierogów z kapustą i grzybami? Całkiem sporo, nawet jak na 2 dni biesiadowania przy świątecznym stole. Oczywiście pomijam fakt, że przy takim przejedzeniu się taką ilością pierogów na pewno całość pożywienia
by się nie strawiła i całość dostarczonej energii nie zostałaby odłożona w tkance tłuszczowej. Dlaczego? Ponieważ część energii odłożyłaby się w postaci glikogenu mięśniowego i wątrobowego, inna część posłużyłaby do syntezy tkanki mięśniowej, a jeszcze inna rozproszyłaby się w postaci ciepła. Więcej o tym napisałem w dłuższym artykule na blogu. Link do tego artykułu znajdziesz pod spodem. A pomimo wszystko, jeśli jesteś pewna, że przytyłaś przez święta te 2 kg, bo ważyłaś się przed i po, to ja oczywiście nie będę się z Tobą zupełnie kłócić, bo naprawdę można zyskać 2 kg masy ciała w 2 dni, ale to nie będą na pewno 2 kg tkanki tłuszczowej, bo musisz wiedzieć, że duża część tych kilogramów będzie stanowiła nagromadzona woda oraz glikogen mięśniowy i wątrobowy, czy też niewydalone resztki jedzenia. Bo tak naprawdę nie można dokładnie określić, ile tłuszczu zyskasz podczas przejadania się, ale dobrą zasadą może być przyjęcie, że będzie to 1/4 kg tkanki tłuszczowej na każde 2000 kilokalorii powyżej Twoich potrzeb w zakresie utrzymania. Rozumiesz? Zatem reasumując, problemem dla naszej wagi nie są same święta, ale okres okołoświąteczny. To te przyjęcia rodzinne, spotkania biurowe, imprezowe wieczory itd. To regularne przejadanie się właśnie w tym okresie sprawia, że nowy rok witasz o kilka kilogramów cięższa, bo tycie jest wynikiem ciągłego spożywania znacznie większej ilości kalorii niż wynosi Twój całkowity dzienny wydatek na energię. Dlatego ja sam mówię swoim podopiecznym, że w święta nie muszą wcale ograniczać się z jedzeniem. Proszę tylko o zdrowy rozsądek i podkreślam, że święta zaczynają się na kolacji wigilijnej i kończą się wieczorem następnego dnia, a nie zaczynają się podczas Mikołajek, a kończą się na Trzech Królach. Jasne? No to bardzo dziękuję za oglądnięcie tego wideo. Na koniec powiedz mi proszę, co myślisz o tym filmie i jeśli to, o czym opowiedziałem w tym wideo było ciekawe, to skomentuj proszę ciekawe w sekcji komentarzy, a także daj temu filmowi kciuk w górę, ok? No i oczywiście pamiętaj, że stawiając mi kawę wspierasz ten kanał i pozwalasz mu nadal istnieć. Także link do tego znajdziesz pod tym wideo. No to co? Jeszcze raz dziękuję za wszystko i do zobaczenia w następnym wideo. Trzymaj się. Cześć.